Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale po niekrótkiej przerwie. Tak, znowu mnie wcięło na chwilę, ale wróciłam już do Was. Przede wszystkim witam wszystkie nowe osoby, ponieważ przybywa Was coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. No, dieta ketogenna nabiera popularności w Polsce, co jest super. Dzięki temu też nie śpię po nocach. Dosłownie nie śpię po nocach, pracuję. Dzisiaj się spotkałam. Miałam przygodę małą, że odwiozłam dzieci do szkoły i do przedszkola, wróciłam do domu, okazało się, że mam bluzkę na lewej stronie, także to takie są efekty niewyspania, pracy po nocach. W każdym razie witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, ponieważ nie jestem w kuchni. Tak, dzisiaj nie jestem w kuchni, dzisiaj gotować nie będę. Ale spokojnie, w związku z tym, że moja skrzynka po prostu jest już tak przepełniona, jest tak obciążona i już nie wyrabia po prostu, stwierdziłam, że muszę przygotować dla Was kolejną serię, ponieważ większość maili dotyczy właśnie, są to zapytania o to, jak zacząć, od czego w ogóle zacząć dietę ketogenną. Także w tej serii będę Wam proponowała filmy, w których będę przedstawiała wszystkie zasady diety ketogennej, przede wszystkim adaptacji. Co to jest adaptacja, od czego należy zacząć, no ale to w trakcie wszystkiego się dowiecie. Jeszcze chciałabym przeprosić za te PDF-y, które pod innymi moimi filmami są do pobrania i psioczycie na mnie strasznie, że nie ma możliwości, to nie działa i tak dalej. Jest tam jakiś problem, ale zapewniam Was, że jeżeli klikniecie ten trzeci link pod ostatnim, chyba w sumie ten link jest pod każdym filmem, podacie tam swój adres mailowy i zróbcie to po prostu kilka razy. To działa, autentycznie działa, można pobierać sobie ten 14-dniowy jadłospis, które prezentowałam w mojej poprzedniej serii, czy jeszcze chyba w poprzedniej, bo ostatnio były śniadanka, także tam PDF też jest. Próbujcie, bo to działa. Także przepraszam za utrudnienia, nie jest to zależne ode mnie. Dzisiaj nie ma ze mną szefowej, no bo dzisiaj sobie trochę pogadamy. Słuchajcie, pierwszym, tak jak już wspomniałam, problemem jest to, pierwsze pytanie, które mogłabym tutaj powiedzieć, to jest, jak zacząć? Jak zacząć? Ja zawsze odpowiadam od początku, zawsze zaczynamy od początku. Słuchajcie, okres adaptacji jest kluczowy w całej diecie. Jest to przede wszystkim czas, kiedy nasz organizm uczy się produkcji najpierw, nie korzystania, ale produkcji ciał ketonowych, z których później czerpie właśnie energię, czyli zmienia swoje główne źródło, bo do tej pory energię czerpał z węglowodanów, a w tym momencie jego źródłem będą tłuszcze, a konkretnie ciała ketonowe. Jak wiecie, dieta ketogenna to jest dieta bardzo nisko węglowodanowa, średnio białkowa i wysoko tłuszczowa. Także te proporcje są bardzo istotne i kluczowe, powiedziałabym, które tak naprawdę wpływają na to, czy wejdziecie w stan ketozy, czy nie. Czy dieta ketogenna jest dla każdego? Nie. Żadna dieta nie jest dla każdego. Są pewne przeciwwskazania, o tym też będę mówiła. Dieta ketogenna przede wszystkim jest dietą stosowaną w celach leczniczych. Ona ma bardzo dużo właściwości leczniczych, ale ma jeden skutek uboczny. Znaczy może ma kilka, ale główny skutek uboczny i jest to utrata wagi. Właśnie na ten skutek większość z Was liczy i w tym celu stosuje właśnie dietę ketogenną. Dzisiaj chciałabym przede wszystkim powiedzieć, co jest pierwszym krokiem. Moim zdaniem w okresie adaptacji bardzo ważne i kluczowe jest obliczenie zapotrzebowania swojego organizmu. Dzięki temu przede wszystkim będziecie mogli określić swoje makro, obliczyć je i będziecie wiedzieć, ile można czego jeść, żeby cały proces przebiegł pomyślnie. No i właśnie też są pytania, no liczyć te kalorie czy nie liczyć? Pani do mnie pisze, przepraszam, mój odświeżacz, pani do mnie pisze, Pani Aneto, stosuję dietę, wszystko zgodnie z zasadami, a nie chudnę. No to pytam, jaka kaloryczność i jakie makro? No bo przede wszystkim. No ja nie wiem, bo ja nie liczę. No nie da się tak. Trzeba policzyć, żeby wiedzieć. I teraz w tym odcinku chciałabym właśnie Wam zaprezentować przede wszystkim, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie swojego organizmu i jak obliczyć to kluczowe makro. Makroskładniki są tutaj naprawdę bardzo ważne, bo od tego wszystko zależy. Także kochani, to jest wzór, który Wam pomoże obliczyć
podstawową przemianę Waszego organizmu. Jak widzicie, on nieznacznie, ale troszeczkę się różni, a różnica polega na tym, że u kobiet na końcu odejmujemy 161, a u mężczyzn dodajemy 5. Wystarczy tutaj oczywiście podstawić swoje parametry, które myślę, że każdy z Was zna, swój wiek, wagę i wzrost. No i teraz załóżmy, że jesteś kobietą, masz 30 lat, no to nie jestem ja, kiedyś miałam 30 lat, 1,70 m też to nie jestem ja i ważę 70 kg, to na szczęście też nie jestem ja. Ale załóżmy taki przypadek i podstawiając parametry, czyli mamy 10 dodać 70, bo 70 kg, 10 razy 70 kg, dodać 6, 25 razy 1,70 m, odjąć 5 razy 30, no bo 30 lat i od tego odejmujemy 161. Czyli mamy 700 dodać 1062,5, odjąć 150 i odejmujemy 161 i nasza podstawowa przemiana materii w tym momencie wynosi 1451,5 kilokalorii. Kochani, co jest ważne? To są bardzo, bardzo zbliżone wartości, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, ponieważ nikt, nic, żaden kalkulator, po prostu nie ma cudów, żeby określić faktyczne zapotrzebowanie organizmu. Każdy organizm jest inny i w ogóle jest to niewykonalne. Ale ten wzór pomaga jak najbardziej zbliżone wartości obliczyć i przypominam, że to jest podstawowa przemiana materii, a jest to, czego potrzebuje Twój organizm do prawidłowego funkcjonowania, czyli załóżmy jest to przypadek, gdzie leżysz w łóżku, nie ruszasz się, nie wstajesz, nie siedzisz, po prostu leżysz i nic nie robisz. Myślę, że takich osób nie ma. Dlatego w tym momencie należy określić swój współczynnik aktywności, ponieważ żeby obliczyć całkowitą przemianę materii, czyli to, co wykorzystujesz w ciągu dnia, co Twój organizm wykorzystuje w ciągu dnia, to jest całkowita przemiana materii i podstawową przemianę materii mnożymy przez współczynnik. Wtedy wychodzi nam całkowita przemiana materii. I teraz jak określić ten współczynnik? To jest oczywiście zależne od poziomu, jak aktywny jesteś w ciągu dnia. Załóżmy, że masz pracę biurową, siedzisz przez 8 godzin, jak to zazwyczaj jest, nie masz jakichś treningów, nie masz dodatkowej aktywności, nie biegasz, no po prostu pracujesz, wracasz do domu i tak funkcjonujesz, że tak powiem, zupełnie normalnie, bez jakichś dodatkowych obciążeń. Wtedy Twój współczynnik wygląda w taki sposób, jest to 1,25, czyli praca siedząca i 0 treningów. Kolejny, jeżeli masz 1 lub 2 takie treningi, powiedzmy, że 2 razy w tygodniu idziesz na siłownię, jakąś tam pracę masz w miarę aktywną, wtedy przybierasz współczynnik 1,4. 1,6 to jest umiarkowana aktywność, czyli tam 2-3 treningi w tygodniu załóżmy. I następny jest aktywny, czyli już 4-5 treningów. Mówimy o treningach, ja nie mówię o gimnastyce, gdzie na przykład są treningi z gumami, treningi tak zwane dywanowe. Wiecie, że jestem zwolenniczką treningów siłowych. Dlaczego? Właśnie dlatego. I takie treningi jak najbardziej polecam. No i tutaj jest pytanie czasami, czy ta dieta działa tylko przy aktywności. Słuchajcie, trening tak naprawdę jest po to, żeby modelować sylwetkę, a dieta jest po to, żeby się odchudzać. Więc myślę, że jeżeli nie masz czasu, nie masz warunków, po prostu jesteś leniem i Ci się nie chce iść na tą siłownię, to dieta również da Ci efekty. No i teraz obliczamy swoją całkowitą przemianę materii, czyli bierzemy 1451,5. Załóżmy, że ta pani jest sekretarką, siedzi przy biurku, wraca do domu, gotuje obiad, zjada go i nie idzie na siłownię. Wtedy przybieramy ten współczynnik 1,25 i to jest całkowita przemiana materii właśnie tej kobiety, czyli 2032,1. Adaptacja powinna odbyć się właśnie na tym poziomie, czyli 2000, można tutaj zejść do 1900, nie mniej, dlatego że ta zmiana żywieniowa dla organizmu jest ogromnym obciążeniem. Są to ogromne zmiany, mnóstwo procesów wtedy się dzieje. Słuchajcie, to jest tak jak nie chodzące jeszcze, uczące się chodzić dziecko. Trzeba je poprowadzić,
trzeba mu wszystko zapewnić, tak? Wszystko mu dać po to, żeby on się nauczył i wtedy już jak pobiegnie, to nie możemy go zatrzymać. I tak samo jest z naszym organizmem. On nie potrzebuje dodatkowych obciążeń w postaci cięcia kalorii, no bo dziecku też plecaka w tym momencie nie założymy na plecy, prawda? Nie. I nie tniemy tych kalorii znacznie. Tutaj mówię, jeżeli 100 kalorii sobie ujmiesz, nie ma problemu, ale nie polecam robić, tak jak w większości przypadków kobiety chcą szybko zobaczyć efekty i już na drugi dzień, żeby były 5 kilo szczuplejsze. No nie tędy droga. Nie tędy droga, to jest zbyt skomplikowany proces, żeby to wszystko odbyło się tak szybko. Ale to nie znaczy, że na tym etapie nie będziesz chudła. Znaczy inaczej, nie będzie utraty wagi, ponieważ Twój organizm w okresie adaptacji traci glikogen i przede wszystkim dużo wody, także no, te kilogramy i tak będą schodziły, cyferki na wadze będą się zmieniały, także tego się nie obawiaj. Kochani, no i teraz kluczowe makroskładniki, o których trąbię zawsze i wszędzie, to one są bardzo ważne, ponieważ od nich zależy cały proces. Czy uda się wejść w ketozę, czy się nie uda, właśnie zależy od proporcji, jakie przyjmiesz. Ja na adaptacji polecam takie proporcje właśnie, czyli białko 20%, tłuszcze 75% i węglowodany 5%. Niektórzy pytają... Mam psa w domu. Mam psa w domu, dzieci w szkole i w przedszkolu jest trochę ciszy, ale pies i tak przeszkadza, przepraszam, wypuszczę go na dwór. Piesek poszedł na dwór, będzie cisza. No i kochani, skupiamy się właśnie na tych makroskładnikach. Przyjmujemy tutaj tą całkowitą przemianę materii, że wynosi ona 2000 kilokalorii. Białko 20%, tłuszcze 75% i węglowodany 5%. I teraz jak to obliczyć? 2000 mnożymy po prostu przez procenty, czyli 0,20 i wychodzi nam 400 gramów. Tłuszcze 75%, czyli 2000 mnożymy przez 0,75, wychodzi nam 1500 gramów i węglowodany 5%, czyli 2000 mnożymy przez 0,05. Wychodzi nam 100 gramów. Ale pamiętajcie, że białko, 1 gram białka to są 4 kilokalorie, węglowodanów również 4 kilokalorie, a tłuszcze mają 9 kilokalorii. Dlatego teraz musimy te 100 gramów białka, 400 gramów białka podzielić przez 4 i wychodzi nam 100 gramów. Tłuszczów z 1500 gramów podzielić przez 9, no bo 9 kilokalorii równa się 1000 chciałabym. 166,9. No i 100 gramów węglowodanów dzielimy przez 4, bo 1 gram ma 4 kalorie, równa się 25 gramów. I tak wygląda makro, które należy przyjąć w okresie adaptacji w przypadku tej konkretnej pani, czyli 2000 kalorii. Makro wynosi 100 gramów białka, 166,6 grama tłuszczów i 25 gramów węglowodanów. Jeżeli chodzi o węglowodany, to tutaj te widełki są troszeczkę większe, dlatego że można sobie pozwolić na maksymalnie 45 gramów, aczkolwiek im mniej, tym lepiej. Co wcale nie znaczy, że można zupełnie wyłączyć węglowodany z diety, ponieważ niektóre nasze komórki w organizmie po to, ażeby funkcjonowały prawidłowo, potrzebują ich. Dlatego zapewniamy to na najmniejsze minimum. Między 20 a 40 będzie idealnie. Słuchajcie kochani, dzisiaj bardzo krótki filmik. Mam nadzieję, że będzie on dla Was przydatny. Dzięki temu będziecie mogli już obliczyć swoje zapotrzebowanie. Wiecie jak obliczyć makro. W następnych odcinkach, jakby to był film, nie? W następnych filmikach będę Wam przedstawiała oczywiście dania, które można zjadać. Mój pies teraz drapie w szybę balkonową, no ale trudno. Zaraz go wpuszczę. On nienawidzi siedzieć w ogrodzie. Zaraz go wpuszczę. Będą oczywiście dania. Tak, szefowa będzie w tych filmach, będzie mi pomagała. To jest moja kuchareczka, także bez niej w kuchni ja sobie nie poradzę. Także będzie, zapewniam.
Przypominam, że jest seria na tym kanale, gdzie już są posiłki, które jak najbardziej można wykorzystać na adaptacji. Możecie sobie z nich korzystać, jest ich sporo, ale oczywiście w tej serii również będę je pokazywała. Będę omawiała przede wszystkim zasady, czego się trzymać. No, to tak w skrócie, bardzo dużym skrócie. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście warto subskrybować, żebyście byli na bieżąco. Także tam łapka w górę też się przyda, nie? To zadanie szefowej, ale dzisiaj ja muszę ją wyręczyć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przepraszam wszystkie osoby, które jeszcze nie otrzymały ode mnie odpowiedzi na zapytania. Po prostu uwierzcie mi, nie jestem w stanie fizycznie ogarnąć tego, dlatego stwierdziłam, że ta seria będzie bardzo przydatna i tutaj udzielę odpowiedzi na wiele pytań, które znajdują się w mojej skrzynce mailowej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was, dziękuję serdecznie i bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia.